druga część 8 sesji. Moi drodzy, opuściliście już łaźnię i wróciliście do swoich pokoi. Czy ktoś poszedł za kimś do czyjegoś pokoju? Okej, to jesteście sami ze sobą. Ja chcę się pouczyć języka z książki, którą otrzymałem od Nel. Podszlifować swój krasnoludzki. Uwzględnij to sobie jakoś w notatkach na przykład. Zapisać, że nauka krasnoludzkiego przy książce? Tak. Okej. Ja chciałbym nauczyć się, jak rozróżnić najlepszą suknię ślubną, żeby jak kiedyś zobaczę, nie przegapić. Nie, no w porządku. Wiedza jak wiedza. Każda wiedza może się czasem przydać. No Kto wie, właśnie. kto wie. Dobrze, pouczysz się tego. Możesz sobie zapisać również. Haru będzie czytał o wodociągach i Listmur. Może jakieś nazwiska pokojarzy? A może coś tam pokojarzysz. Będę czytał tą książkę. Anel przez ten czas zajmie się 2 rzeczami. Pierwsza będzie taka, że uzupełni swój bestiariusz i przejrzy jeszcze raz swoje zapiski związane z tym. Druga napisze sobie kolejne 2 listy. Masz jeszcze papier? Jeszcze trochę mam, ale już niewiele. Dobrze. I co, idziecie spać po tym? Tak. No dobrze. Tradycja to tradycja, więc zaczyna się nowy dzień. Odpoczęliście, wstajecie mniej więcej w podobnych godzinach. Ciężko tutaj określić, jaka jest godzina, bo no cóż, okna wychodzące na miasto nic wam nie mówią, tutaj sufit jest, nic nie widać. Ale tak od strony bramy troszeczkę światła pada dnia, więc można powiedzieć, że jest jakieś takie późniejszy poranek. Czy ktoś chce skorzystać z wygód? A, jeszcze jedna rzecz. Poproszę każdego, kto jadł potrawkę z niedźwiedzia, o rzut na kondycję. Ja zjadłam mały kęs, też się liczy? 19? To nie, w takim razie, ty nie musisz. 19? 10. 10? Oj, to tak troszeczkę lekko boli brzusio. Brzusio boli. Brzusio boli. No, Wolałbyś jednak suróweczkę. Róweczkę by chciał. Możecie skorzystać z tego magicznej rzeczy, jaką jest kran. I również z wychodka. Chciałem powiedzieć, że w toalecie jest lustro jeszcze. To możecie się przyjrzeć sobie. A jest nóż do golenia się. Razem z takim pędzelkiem i kwadratowym czymś, co jest dosyć tłusto. Haru to wszystko przeraża. To jest za dużo informacji dla niego. I ja chcę tylko po prostu poprawić sobie swój warkocz. No. A i szczotka jest do włosów. To jest? No i Szczotka. tak, A szczotka. Boże, to też za dużo dla Haru. no i tak przesuwa sobie po brodzie. Postanawia się spróbować ogolić. Ty masz taki delikatny zarościk. Pytanie. Czy ten kran też tylko leci zimna woda, czy też ciepła? Ciepła też. To Haru chciałby sobie zaparzyć ziółek. A nie, bo nie ma tam szklanek. Nie na tyle ciepła. Hmm. To Ruwen na pewno sobie przemywa twarz. Niestety już od dawna nie ma swoich malowideł na niej. Właśnie. Ani ty, ani Nel nie macie żadnych pozostałości waszych barw, waszego makijażu, który mieliście. Nel bez tego makijażu wyglądasz jak blada ściana. Po prostu. Zniknęły te takie twoje atrybuty, tego twojego
przez czoło idącego czerwonej farby twoje oczy są powieki jaśniejsze i jesteś taka niewyraźna. No i Ruwen, co ja mogę ci powiedzieć? Jesteś takim węgielkiem z tymi twoimi złotymi oczami. Chciałabym przepłukać sobie twarz mimo wszystko, zapleść sobie nowe 2 warkocze, uczesać się, tak się mniej więcej doprowadzić do porządku i chciałabym wymienić wodę w bukłaku na tą świeżą, krystalicznie czystą wodę. Możesz sobie przepłukać nawet bukłak. Tak, chciałabym również to zrobić. Haru też się napije tej wody, po prostu pożuje trochę ziółek. Tak po prostu. No i jak się wyszykuje, to wychodzi z pokoju. Ja również wychodzę z pokoju. Tylko biorę ze sobą tą książkę, którą dostałem od Nel. Lloyd jeszcze się pomodli. Ciszy. Do Aszy, mówiąc swoje modlitwy do góry. I później też wychodzi. Poprawiając trochę swoje szaty. Tak ciekawostka dla ciebie. Liść po elfickim chlebie, który miałeś? Jest już suchy i do niczego się nie nadaje. No dobrze. Ta manierka z krwią? Śmierci. To nie ja ją mam. Nel ją. To ja mam tą manierkę. Wypłuczę ją. Ona się do niczego nie przyda już. Wypłuczę ją, a następnie wyrzucę. Gdzie ją wyrzucisz? Na razie ją trzymam, no nie będę zaśmiecać ulicy. Znaczy podwórka. Zauważyliście na przykład taka mała, niecodzienna rzecz, że tutaj na paru rogach są porozstawiane takie śmietniki właściwie. Kamienne. To wyrzucę do śmietnika. Jeszcze zanim wyjdziemy tylko z tego przybytku, to podaję Nel tą książkę i mówię, żeby odłożyła do siebie. Żeby wiadomo jej nie kraść. Nie bierzemy też te wszystkie rzeczy, nie? No i Lloyd, ten bochen chleba, który miałeś, no też jest Tak. już cholernie czerstwy. To jest ten, który na podróży mieliśmy. A to my go nie zjedliśmy po drodze? Trochę nam zostało. Aha. I ja nie wiem, ja po prostu sprawdzam w tym momencie wasz ekwipunek. To lepiej zrobię to teraz, Ruwanie, zanim jeszcze zgubimy tą książkę po drodze. Tak. Już chyba bierzemy kolej wszystkie rzeczy, nie? Nel się wraca i odnosi książkę. No i wiadomo, zamyka swój pokój na klucz i wraca do reszty. Mieliśmy już oddać tych kluczy? Zamierzamy tu wrócić? Wątpię. Wątpisz. Przepraszam, że ci przejdę. Wejdę w słowo. Czy ktokolwiek korzystał z tej podłużnego kwadratu pozostanowionego w toalecie? Nie. Podłużnego kwadratu. Tłustego. A, Lloyd. Kiedy się goi, myślę, że to może przydać się do golenia, ale Pachnie dobrym ogniskiem. Prawdziwym męstwem. myję sobie jeszcze ręce po łokcie. Trochę pachnie. Ciekawy dobór. Odkłada. Dajemy chyba też klucze, nie? Mhm. Tak, tak. No i prochem jeszcze pachnie. No, takie tam. Dobrze, schodzicie? Tak. Dobra, schodzicie. Oberżysta do was. A, jeszcze kufle? Karu swój oddał. O, proszę wybaczyć. No i wracam się do swojego pokoju, tak to biorę ten kufel i
wracam oraz oddaję, tam biorąc ostatniego łyka sobie. Jeszcze flakonik po cydrze. No to wypiję do końca te resztki z dna. Oddaję. Bardzo dobry. Śliwkowy. Dziękuję. Daj Ukaru, daję mu klucz. Dobrze. Oddaliście wszystko, wychodzicie, jesteście na środku miasta. Tak. Jak jestem bliżej Lloyda, wącham go. Sesek pachnie jakoś bardziej jak mężczyzna. Dziwne. Może to za sprawą krasnoludów. To dobrze? Nie pasuje do Lloyda. Czujesz się tak mężniej. Nie wiem. Chyba jestem mężczyzną, więc chyba pasuje. Anatomicznie przynajmniej. Powinniśmy znaleźć kogoś, kto zna się na tych jaskiniach. Mapa to mapa, ale przydałby się ktoś, kto może widział te istoty. Udałoby się dopytać kogoś. Nie oszukujmy się, jak walczyć z czymś takim. Spytam graczy, kto ma tą mapę? Ukharu w sumie powinien. Muszę się spytać postaci. Ukaru ma mapę. Myślicie, że w tym mieście też mają łowców? Ukaru się zastanawia, czy tam będzie ciemno. No, Oj, będzie, dlatego potrzebujemy Myślę, że naprawdę potrzebujemy źródła światła albo chociażby tego lusterka, o którym mówiłem. To kupmy dla ciebie lusterko. Będzie na przyszłość. tak, myślę, że to jest dobry zakup. To szukamy jakiegoś sklepu, gdzie mogliby sprzedać Lusterka. albo lampy. Takie ręczne. Cieszę się, że w ręce można trzymać. Jest pracownia, która nazywa się Bombel i zajmuje się szklarstwem dmuchanym. Ten budynek się wyróżnia, ponieważ jego okna są witrażami w różnych kolorach. Głównie tymi, które znajdziemy w ogniu, czyli żółty, pomarańczowy, czerwień. Ładna, ciekawa pracownia. Trzeba tam wejść na pewno. No to wchodzimy. Wszyscy wchodzą? Nie, ja szukam jakiegoś sklepu, gdzie mógłbym zakupić po prostu zwykłe pochodnie. Ewentualnie, no po prostu, albo z jakimś sprzętem górniczym. O, to ja w sumie pójdę też z Ukharu, bo mi brakuje krzesiwa. A ja w takim razie poszukam miejsca, w którym mogłabym kupić. To może być o to ciężko, ale jakieś kartki papieru, zeszyty, cokolwiek takiego. Należy rzucić na śledztwo, bo z tym trochę ciężej, a reszta przejdę do każdego po kolei. A Lloyd? Ja wchodzę do tej pracowni. Dobrze, to od ciebie zacznę. Wchodzisz do środka i widzisz malownicze rzeczy. Flakony, szklanki, kieliszki, witraże, barwniki do malowania i lustra. Widzisz tą kobietę, która była z dzieckiem na placu? O, Akurat maluje. Jest ubabrana w różnych farbach. jak tak się jeszcze rozejrzę, to zobaczę może jakieś właśnie takie lampy małe do noszenia w ręku. Takie też szklane. Powiedzmy. Okej. Na świecę, tak. Ten na świecę. To bardzo uważnie podchodzę do tej krasnoludki. Dzień dobry. Ona przymyka
lewe oko, pociągnięcia pędzlem. A, serwus. Sekundkę, muszę dokończyć. Ale co będzie? Szukam albo małego lusterka, albo lampy na świecy, takiej ręcznej. Lusterko jak najbardziej. Z lampą może być trochę ciężej. Ale jak duże lustro? Naprawdę małe, wystarczy, żeby się w ręce zmieściło. A, aż tak małe. Odkłada swój pędzel. Przynosi ci lusterko zamknięte w kamieniu. Takim obsydianowym. Czarnym, ciemnym. Co znaczy zamknięty w kamieniu? Znaczy, że przestrzeń lustra, tak? Ona ma, to lustro ma może przekątną 8 cm i jest obudowane, jakby być wklejone w ten kamień, więc mieści się w ręce. Obsydian jest kamieniem wulkanicznym i jest czarny, połyskujący dosyć też. Coś takiego się nada? Tak, powinno być idealne. To dobrze. Ile płacę? Za to 7 sztuk. Wyjmuję, odliczam. Za taką piękną robotę jak najbardziej warto. Podaję. Dziękuję bardzo. Staram się każdego dnia. Muszę przyznać, piękne tutaj rzeczy są robione. No, od dziecka ojciec się zajmował, a potem mąż, ale Przykro słyszeć. Teraz pani już tutaj wyrabia te wszystkie rzeczy? tak, tak. Czasem ktoś przyjdzie, pomoże. Ale to jeszcze dzieckiem muszę się zająć. No tak, to może być problematyczne. Jak oba obowiązki godzić ze sobą. Pójdę już, ale wrócę, jeśli będę potrzebował czegoś szklanego. Zapraszam. Wychodzę i szukam. I jeszcze chciałem ci troszeczkę ją opowiedzieć troszeczkę o niej. Okej. Jest bardzo ładna i ma naprawdę miłą twarz. Miała niebieskie, wręcz lazurowe oczy, ale coś smutnego w nich. I te białe włosy oczywiście. Jak włożę do mojej torby, to jest ryzyko, że na przykład się porysuje i jego powierzchnia. Raczej nie. No to włożę do mojej torby i poszukam reszty. Może zobaczę jeszcze Ukaru na horyzoncie, czy... Bardziej Nel. O, to Nel. To podejdę do niej. Wyrzuciłam 10. Nic takiego ci na pierwszy rzut oka się nie pojawia. Przejdę do Ukaru i Ruveno. Znajdujecie taki sklep z zaopatrzeniem właśnie robotniczym do pracy w kopalni. Jest bardzo stary krasnolud tam sprzedający. Jest bardzo stary. Ma jakąś taką purchawkę na nosie, siwe włosy, już nie związane. Brodę? Brodę to on ma za kolana. Ma na sobie czarny kubrak, czarne spodnie, czarne buty. Witajcie. Dzień dobry. Serwus! Ukaru chciał kupić pochodnie. A ja chciałbym się zaopatrzyć w krzesiwo. Pochodnia pół sztuki, krzesiwo 1 sztuka. Ukaru by poprosił 2 pochodnie. 2 pochodnie. Palą się, palą. Ja też 2. Pochodnie.
Dwie pochodnie i krzesiwo. Tak, zgadza się. Proszę bardzo. Chciałbym się rozejrzeć, co jeszcze ma po sklepie. Na półkach. Kilofy, minerały, liny, lampy, jak krzesiwa, pochodnie, łańcuchy, jakieś kajdany. Haki, gwoździe, sztyki, patyki, guziki, trąbki, bombki, ząbki oraz choinkowe. Czy jest przy haku jakaś cena? Myślę, że Ashan potrzebuje coś koło 600 lat, żeby zacząć metkować każdą rzecz. Myślę, że musisz poczekać chwilę po prostu. Może dożyje. Nie ma. Paru myśli, by może kupić hak i linę albo łańcuch. Nie Zależy był... ile kosztują. Mam przy sobie jeszcze 2 metry liny, ale myślę, że na zapas moglibyśmy wziąć. Ten stary krasnolud tam jeszcze jest, tak? U Karu ma może trochę dziwne pytanie. Tak. Czy sprzedawca słyszał kiedyś o latających konstruktach? Konstruktach latających. Jak to wygląda? Karu sam nie wie. Wie tylko, że ma skrzydła. Czemu ty powtarzasz swoje imię cały czas? Bo Karu ma po to imię, żeby go używać. Wiemy też, że przyciąga je magia. Tymoteusz nie wie. Miło poznać, panie Tymoteuszu. Tymoteusz Kalikson. Oskarson mówił o tych konstruktach. Oskarson, ten dureń. Olwin. Olwin. Ich chyba paru. Olwin większy dureń. Zauważyliśmy. Durny krasnolud. Niewiele robi dla klanu. To durny. Karu rozumie. Nie wiem, o czym mówicie. Konstrukty. Że golemy? Może? Karu nie wie, co to golem. Ja też Było nie wiem. użyte słowo konstrukt. Żywy kamień. Tak. Żywy kamień. Tak. Ich trzeba wybuchać najlepiej. Jak ma wybuch, to łatwo. Kiedyś, jak myśmy robili tunel z bloku 17456, to natrafiliśmy na takich. Ale potem w 18433 chyba też natrafiliśmy. A potem, jak robiliśmy odwierty w 543, bo tam się zawaliło, musieliśmy poprawiać. I potem, jak w 714 były... Zapomniałem, dokąd idę z tym. Czyli Tymoteusz mówił Karu, że trzeba je wysadzić. Eksplozja. Eksplozja. Gdzie u Karu może zdobyć eksplozję? Czemu ty czarny? Tak zostałem urodzony, drogi Tymoteuszu. A gdzie się urodziłeś? Na wyspach. Co to wyspy? Odległe lądy. A dużo wam takich?
Jakiego Boga wierzycie? Wy... No. lata. O. Krasnolud nie lubi, jak mu wieje po dupie. Jak zamknięte pomieszczenie, to ciepło nie ucieka na zewnątrz. I w zimę ciepło. Rozumiem Tak. cię. Tak, kiedyś widziałem i lata. Haru tak trochę też zdziwiony, no bo ojciec niebo. Widział pan smoka powietrza? Jakiego smoka? Nie, kiedyś znałem takiego krasnoluda, co się nazywał Wilat. O, rozumiem. I nie latał, w sumie to spadł. I już nie wstał. A gdzie Ukharu może zdobyć eksplozję? No, u mnie trochę. O, A za ile? O, to taki drogi sprzęt. a ma pan może coś Ale w to nie rodza- wolno używać bez otoczenia brygady wydobywniczej. Bo nie mogę sprzedać. A fajerwerki? Fajerwerki? Fajerwerk? Zgadza się. Nie. Też nie wolno. To tylko młodziki wysokiego płomienia potrafią. Ale to dupa nie zaklęcie. Prawdziwe zaklęcie to kula ognia. O, jakby nam teraz pomogło. O. Hmm. Ukharu chyba dziękuję za pochodnie. Ja też dziękuję. Żegnajcie. Żegnajcie, serwus wam. Serwus. Niech twój ogień nigdy nie gaśnie. Twój też nie. I wychodzimy. Mhm. Dobra, wracając do Nel i Lloyda. Tylko, zobacz. Wejmuję i pokazuję. W takim czarnym kamieniu. Ciekawe. Bardzo ładna. Drogie było? Nie wiem, w porównaniu do innych rzeczy tutaj nie bardzo. 7 sztuk. To całkiem nieźle. Rozglądałam się za kartkami papieru, ale ciężko tu coś takiego dostać. Więc właściwie przydałby mi się jeszcze węgiel do pisania uzupełnić. No, węgiel to pewnie gdzieś może być. Rozglądam się za sklepem, w którym mogliby sprzedawać węgiel do pisania. To tak... Jakby wzrok nie pozwala ci widzieć przez ściany i sprawdzać każdego pomieszczenia, tak, więc... wiem. Nie wiem. Wiem tyle samo, co ty w tym momencie. Póki nie, pochodzisz, popytasz, nie wiem. Właściwie tu w skałach jest trochę węgla. Aby się tak odłupać, wziąć sobie do kieszonki. Chyba za dużo ludzi jeszcze znaczy krasnoludów jeszcze na to. Miks ras, zdecydowanie. No dobra, to w takim razie rozejrzę się za resztą. No dobrze, no to poczekaliście na nich. Jesteście razem wszyscy. Jesteśmy gotowi? Ukharu nie wie, ale dowiedział się ważnych informacji. O, Tymoteusz zdradził Ukharu, że konstrukty można zrobić boom. To działa na nie.
Ciekawe, czy moje zaklęcie na nie zadziała. Tylko, że rzeczy, które robią eksplozję, są niedostępne bez brygady. Nie dałoby się go przekonać, że jesteśmy odpowiedzialni? Moje zaklęcie trochę wybucha. Haru nie wie. Do którego chciałeś się nauczyć, Ukharu. A, ty mu też mówisz, że fajerwerki o kandupę rozcześć. I tak spróbuję. Dobra, moi drodzy, to gdzie się wybieracie? Zjeżdżamy. Idziemy do Zjeżdżamy tego do szybu. No to idziecie do takiej platformy na takich łańcuchach. Łańcuchy brzękoczą. Krasnolud pyta was. Już co? My nie po krasnoludzku. Już są? Ja mu pokazuję na palcach 7. Szymrem. 7. Piętro 7. No to opuszcza was i zaczynacie zjeżdżać. Dźwięki kamieni, obsypującej się ziemi lekko na was. Oczywiście to nie jest duża ilość. To są takie malutkie kamyczki. Ta winda na pewno jeździła już wielokrotnie. Może to zabrzmi dziwnie, ale nigdy nie chciałem, żeby moje ciało było pod ziemią. Nawet po śmierci. Jak Haru i reszta umrze, przynajmniej będą pochowani pod ziemią.